Amerykanie walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. Przyczyna blackoutu iberyjskiego pozostaje nieznana pomimo raportu ekspertów. Ukryty cios naftowy wojny cenowej OPEC Plus bije w Rosję. Jest 6 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Kolejny ukryty cios wojny cenowej OPEC+. Trwa spór naftowy Arabii Saudyjskiej i Rosji, który może przynieść dalszy spadek cen ropy. Jest szczególnie dotkliwy dla Rosjan przez ukryte uderzenie w Indiach. Kraje porozumienia naftowego OPEC Plus zdecydowały 5 października o dalszym luzowaniu cięć wydobycia o 137 tysięcy baryłek dziennie w listopadzie. To oznacza dalszy wzrost podaży ropy na rynku. Jednakże cena Brent rośnie, ponieważ przecieki medialne sugerowały cięcia o nawet 500 tysięcy baryłek dziennie. Ropa tego rodzaju podrożała 5 października o 1,5% do $65,5 za baryłkę. Niższe cięcia wynikają według Reutersa ze sporu Arabii Saudyjskiej, która chce maksymalizować podaż, i Rosji, która opowiada się za mniejszym luzowaniem, bo zależy jej na wyższej cenie ropy, od której zależy z kolei jej budżet. Cena Brent spadła we wrześniu z około 70 do $65, jednakże faktyczna cena sprzedaży rosyjskiej mieszanki Urals jest jeszcze niższa i w ostatnich dniach wynosiła poniżej $60. Tymczasem przecena Urals w kontraktach azjatyckich w niektórych przypadkach sięga $12 przez rosnące ryzyko oraz walkę o klienta. Ruch OPEC Plus na rzecz zwiększenia podaży nie jest na tyle zdecydowany, by znacząco zwiększyć podaż, ale może przesądzić o większej konkurencji w Azji. To zagrożenie dla interesów rosyjskich, bo może się okazać, że zmusi Rosjan do jeszcze większych przecen. Do tego dochodzą dwa kolejne czynniki. Po pierwsze, Rosjanie są zmuszeni w większym stopniu wykorzystywać porty czarnomorskie i azjatyckie przez pogłębienie sankcji wobec floty widmo na Morzu Bałtyckim. Media rosyjskie piszą o, cytuję, wzroście napięć geopolitycznych zmuszających do przekierowania dostaw. Wzrost kosztów dostaw do Indii mógł przekroczyć według szacunków $7 na baryłce. Po drugie, Indie mogą ulec presji USA i zmniejszyć zakupy ropy z Rosji w zamian za zgodę na zwiększenie eksportu z Iranu oraz Wenezueli jako alternatywy. Agencja Bloomberg przekonuje, że trwają już rozmowy na ten temat. Podsumowując, wzrost podaży ropy w OPEC Plus może osłabić pozycję Rosji w Azji, od której ta jest coraz bardziej zależna przez sankcje Zachodu za inwazję na Ukrainie. Ten trend może być kontynuowany. Warto przypomnieć, że Arabia Saudyjska stała za decyzją kartelu naftowego OPEC bez plus z września o zwiększeniu podaży w październiku o 1,66 milionów baryłek dziennie. Ponadto maruderzy porozumienia naftowego OPEC Plus mogą dodatkowo zwiększać podaż przez niewypełnianie cięć, jak Kazachstan. Rosjanie spodziewają się dłuższego okresu niższych cen ropy. Ich budżet na lata 2026-2028 został zaktualizowany we wrześniu i przewiduje średnią cenę baryłki Urals w wysokości $59 w 2026 roku w porównaniu do $58 wpisanych tam obecnie. Średnia przecena względem Brent ma sięgać $11, ale właśnie ten wskaźnik może być pod presją ruchów Arabii Saudyjskiej. Głosowanie Dumy Państwowej nad budżetem Rosji ma się odbyć 22 października. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Dezinformacja o OZE. Chcemy, aby polscy przedsiębiorcy pełnili kluczową rolę nie tylko w eksploatacji źródeł odnawialnych, ale także w całym procesie ich budowy, mówił minister energii Miłosz Motyka podczas wizyty studyjnej na budowie farmy wiatrowej Taurona. Zapowiedział kampanię walki z dezinformacją o OZE w ciągu 2-3 tygodni. Akcja dezinformacyjna w tej sprawie może prowadzić do uzależnienia od importu surowców, szczególnie ze wschodu, ostrzegał. Amerykanie walczą o drugi atom. Jesteśmy zaangażowani w pierwszy projekt i chcielibyśmy, aby polski rząd uwzględnił nasze doświadczenia na tutejszym rynku w kontekście drugiej lokalizacji, deklaruje amerykański Westinghouse w sprawie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Negocjuje wciąż umowę o pierwszej, a cała rozmowa w podcaście Energy Drink. Link na dole. Paliwociąg NATO. 3 października została podpisana umowa o przygotowaniu projektu przyłączenia Polski do systemu rurociągów NATO. Kraje Europy Zachodniej cieszą się jego dobrodziejstwem od czasów zimnej wojny. Został podjęty ważny krok ku budowie paliwociągu NATO do Polski, ważnego w razie wojny i cennego w czasie pokoju. Jednak do wykonania jest jeszcze szereg kroków. Zanim otworzymy szampana, więcej w linku na dole. Jeszcze wieści z Europy.
Czechy z Polską przeciwko ETS-2. Polacy odrzucili ETS-2 i my musimy zrobić to samo, mówi zwycięzca wyborów parlamentarnych w Czechach, potencjalnie stary nowy premier Andrej Babiš. Polacy chcą opóźnienia wejścia ETS-2, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze transportu i ciepłownictwa. Babiš deklaruje chęć bliskiej współpracy Pragi i Warszawy oraz wspólną obronę w razie zagrożenia. Jednakże odmówił dalszego wsparcia Ukrainy. Jego partia ANO wygrała wybory w Czechach i spróbuje stworzyć większość koalicyjną. Niemcy nie porzucają wodoru. Rząd w Berlinie przyjął projekt ustawy o przyspieszeniu rozwoju wodoru. Wodorociągi mają być inwestycjami o znaczeniu publicznym. Procedury mają być uproszczone i przyspieszone. Ustawa ma obejmować cały łańcuch dostaw wodoru: produkcję, import i transport. Niemcy nie zmieniają kursu pomimo złej prasy wodoru w ostatnim czasie. Przyczyna blackoutu pozostaje nieznana. Z raportu eksperckiego o przyczynach blackoutu iberyjskiego można dowiedzieć się, że ruszył od problemów instalacji OZE, ale przyczyna nie została jeszcze ustalona. Raport Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Sieci Przesyłowych ENTSO-E mówi o, cytuję, kilku ważnych zakłóceniach generacji. Wspomina o utracie 208 MW mocy elektrowni wiatrowych i słonecznych na północy oraz południu Hiszpanii. Jeszcze wieści ze świata. Wymiana ciosów energetycznych. Drony ukraińskie uderzyły w ostatnich dniach w rafinerię Kinew pod Petersburgiem 3 października oraz Kstowo w Niżnym Nowogrodzie 5 października. Z kolei rakiety i drony z Rosji dokonały największego ataku na infrastrukturę gazową Ukrainy od początku inwazji, niszcząc 3 października wiele instalacji. Naftogaz uznał zniszczenia za, cytuję, krytyczne. Własne paliwo jądrowe. Uranium Energy z USA uruchomiło ofertę publiczną na sprzedaż ponad 15 milionów akcji w celu sfinansowania zakładów wzbogacania uranu poprzez spółkę United States Uranium Refining and Conversion. Chce budować łańcuch dostaw paliwa jądrowego w USA, które nadal są zależne od dostawców zagranicznych, w tym rosyjskich. Wyprzedaż węgla w USA. Administracja amerykańska zamierza zaoferować na rynku 600 milionów ton węgla z kopalni w stanach Montana i Wyoming. Ma to być wsparcie sektora węglowego, który według szacunków Associated Press ma przestać wykorzystywać węgiel z tego źródła w ciągu 10 lat. Walka z pustynią. Chińczycy planują zbudować fotowoltaikę o mocy 253 gigawatów na terenach pustynniejących kraju, w którym pustynie stanowią już 20% powierzchni. Energia z paneli ma pomóc w rekultywacji ziem zniszczonych pustynnieniem. Wyzwaniem może być rozbudowa sieci do tych izolowanych regionów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.